odcinkach naszej wycieczkowej serii. Tym razem zapraszamy Was na zwiedzenie z nami Neapolu i okolic. Na początek pokażę Wam widok z naszego balkonu naszego hotelu. Jesteśmy na 12 piętrze i mamy taki piękny widok na miasto i Wezuwiusza, a po prawej stronie zatokę i gdzieś tam widać w oddali Sorrento i wyspę Capri, na którą się między innymi udamy. Wezuwiusz, a w dole nasza uliczka Via Maddalena. Widać, jak fajnie zdyscyplinowane są zaparkowane samochody. W domu obok mieszka jakiś wielki fan Napoli. Ma tutaj jakieś flagi i Maradonę i w ogóle. Na dole też widać, jak to w Neapolu, plenerową altankę śmietnikową. Ela się relaksuje widokiem na Wezuwiusza. A teraz na zegarze wybiła już 11 rano, więc najwyższy czas, żeby iść na miasto i zjeść jakąś pizzę. W końcu po to przyjechaliśmy do Neapolu. I ledwo wyszliśmy z naszego hotelu i już mamy pierwszy kościół, więc idziemy go obejrzeć. No, ten kościół był taki dosyć ascetyczny, ale jako że w Neapolu mamy ponad 650 kościołów, to wszystko jeszcze przed nami. Tu wszystkie uliczki przystrojone szarfami biało-turkusowymi w barwach Napoli. Może był jakiś mecz. I to jest miejsce, do którego zmierzaliśmy, czyli najlepsza pizza w Neapolu, Pizzeria di Michel, ale chyba ja nie wiem, czy ją zjemy. Generalnie chyba za duża kolejka, żeby tu czekać. Więc byliśmy w 4 pizzeriach z naszej listy najlepszych pizzerii, ale nigdzie nie udało nam się wejść, bo już były takie kolejki. Więc skończyliśmy w tej samej pizzerii, w której skończyliśmy nasz poprzedni pobyt. Nazywa się Toto and Pepino. No i tutaj udało się zasiąść i zamówić pizzę. Tak wygląda Diavola, a tak wygląda Quattro Stagioni. A tutaj taki piękny street food, kalmary w rożku. O, wspaniałe, wspaniałe. I oto dotarliśmy do katedry pod wezwaniem świętego Januarego, patrona Neapolu, a właściwie jednego z 52 patronów. Katedra jest XIII wieku i tak sobie tu stoi. I myślę, że trzeba wejść do środka i zobaczyć, jak to tam wszystko wygląda. Te schody przed katedrą świętego Januarego to może nie są schody hiszpańskie, ale przynajmniej można na nich usiąść i chwilę odpocząć. Claro,
scopi d'oro, bassi d'oro i kilali la faccia già. Ciekawostką jest, że jest tutaj przechowywana fiolka z krwią świętego Januarego, która jest przez cały rok zaschnięta, a 2 razy w roku przyjmuje stan ciekły. I tu przyjeżdżają ludzie z całego świata, żeby oglądać, jak się staje cieczą. I tak oto dotarliśmy do Muzeum Narodowego, Muzeum Archeologicznego. Tak więc udało nam się wejść do środka i oglądamy rzeźby, płaskorzeźby i jakieś połamane kamienie. Tutaj Apollo siedzący z lirą. To jest Artemida. To jest dzieło sztuki. Rzeźby, wszędzie rzeźby, ale trzeba powiedzieć, że ta akrobatka to jest niezła agenciara. Co ona z tymi nogami i z tym ogonem? Nieźle, nieźle. Tu posąg rannego wojownika, może robotnika, bo w sumie z młotkiem jest. O, tutaj bardzo ładny chłopiec z orłem. Ale ciężko się doczytać, co to jest i z kiedy, bo opis jest starszy niż ta rzeźba. Tu Dionizys. Tutaj rzeźby piesków. A tu posąg Barbaro z I wieku naszej ery. Niesamowicie w kamieniu odtworzone te linie materiałowe. I właściwie do cholery tych posągów. Herkules odpoczywający. No, trzeba powiedzieć, że dupeczkę to ma. Tutaj piękna rzeźba z II wieku przed naszą erą, gdzie chłopcy obezwładniają byka atakującego jakąś kobietę. Piękna rzecz. No i generalnie na bogato. Rzeźb, a rzeźb. Nie sposób nawet przeczytać wszystkie te tabliczki znamionowe. Kim byli ci wszyscy ludzie i dlaczego się tu znaleźli. Tu jest ciekawa kompozycja. Rzeźba z II wieku przed naszą erą.
Weszliśmy na piętro i tu znów kamienie, ale teraz za to piękny znów tutaj sufit z malowidłami. Tu wystawka pięknych dzbanów z czasów bizantyjskich, potłuczonych. Tu kolekcja fajnych kasków z pierwszej połowy I wieku. Eleganckie. Tutaj kolekcja artefaktów z Pompejów. Powiedziałbym, że nie za wiele się zachowało. Tutaj malowidła ścienne z Pompejów. I tu wszędzie artefakty, potłuczone naczynka i tym podobne rzeczy. I w ogóle nikogo tu nie ma, bo ludzie zamiast przychodzić do Muzeum Archeologicznego wolą iść na pizzę i robić długie kolejki, w których nie chce nam się stać. No więc powiem Wam, że chodząc po tym Muzeum Archeologicznym poczuliśmy się tak zmęczeni, prawdopodobnie dlatego, że z domu na samolot wyszliśmy o 2 w nocy. Potem cały dzień na nogach tej podróży, że właściwie to głównie chodziliśmy i szukaliśmy ławeczki, gdzie by można usiąść. A mi to już się nawet nie chciało sięgać po telefon, żeby coś nagrywać. No i podjęliśmy decyzję, że wrócimy do hotelu, żeby się przespać ze 2 godzinki i potem pójdziemy na wybrzeże, nad zatokę. No ale jak się domyślacie, jak już wróciliśmy do hotelu i się przespaliśmy, to wyszło więcej niż 2 godzinki i właściwie to już nigdzie nam się nie chce iść i ciąg dalszy będzie w odcinku jutrzejszym. Także na dobranoc, już tylko Wezuwiusz nocą.